Państwu. Jego nazwisko stało się dla Rosjan synonimem zdrajcy, który nienawidzi własnego narodu. On, Rosjanin, powiedział przecież: ja całą Rosję nienawidzę. Po rosyjsku: ja всю Россию ненавижу. Zrównano go z Judaszem, tak, z tym zdrajcą Chrystusa z Ewangelii. Dzisiaj ten Rosjanin jest obrazem propagatora defetyzmu i filozofii klęski. Jest Ruskim, który pogardza rosyjską kulturą, religią i cywilizacją. Kim jest ten człowiek? To Paweł Fiodorowicz Smierdiakow z powieści Fiodora Dostojewskiego Bracia Karamazow, a jego postawę określa się w Rosji mianem Smierdiakowszczyzny. Czytamy w oryginale dla Państwa. Tłumaczenie zawdzięczamy panu Aleksandrowi Watowi. Smierdiakow. Czy zasłużył na miano zdrajcy? Jak można w to wątpić, skoro wypowiedział następujące słowa w rozmowie z sąsiadką Marią Kondratiewną. Całej Rosji nienawidzę, Mario Kondratiewno. Inaczej by pan mówił, gdybyś pan wojskowym był, junkrem jakim albo huzarem młodziutkim. Wyjąłby pan wtedy szabelkę i całej Rosji by pan bronił. Nie tylko wcale nie chcę być huzarem, Mario Kondratiewno, ale życzyłbym sobie skasowania w ogóle wszystkich żołnierzy. A jakby nieprzyjaciel przyszedł, to kto by nas wtedy bronił? A po co bronić? W 12 roku był wielki najazd na Rosję cesarza Napoleona Francuskiego I, to znaczy ojca dzisiejszego, i dobrze by było, gdyby nas wtedy te same Francuzy zwyciężyły. Mądry naród zwyciężyłby bardzo głupi naród i przyłączyłby do siebie. Całkiem inne byłyby porządki. Jakżeż po takim cytacie można wątpić, że Smierdiakow jest zdrajcą swojej ojczyzny. Przecież otwarcie stwierdza, że jej nienawidzi, że życzy klęski jej żołnierzom, że uważa swój naród za głupi i chce go podporządkować obcemu państwu. A przecież ojczyzna to pojęcie, które pochodzi od słowa ojciec. To dziedzictwo ojca, po rosyjsku odczyzna, ociecieństwo. A przecież Paweł Smierdiakow zabił również swojego ojca. Dowiadujemy się o tym na końcu. Czyż ojcobójstwo nie jest takim przykładem zdrady, być może większej niż zdrada ojczyzny? Przecież Fiodor Pawłowicz był jego biologicznym ojcem. Po polsku to słowo odczyzna to ojczyzna, ale jest też słowo w języku rosyjskim rodzina, a więc to, co się wiąże z narodzinami. W języku polskim zapomniane słowo macierz, a więc to, co związane z matką, powrót do dziedzictwa ojca i matki. Ojczyzna to, co jest związane z naszym narodzeniem. Ona trwa od początku. Czy Smierdiakow był zdrajcą takim jak Judasz? Dostojewski nawiązuje do archetypu, do tego uniwersalnego wzoru z Ewangelii. Jednak wydaje mi się, że bierze w obronę, a przynajmniej stara się zrozumieć Smierdiakowa. W jaki sposób? Obdarza go chorobą
na którą sam chorował, więc w jakiś sposób utożsamia się z nim, być może go w jakiś sposób próbuje tłumaczyć. To epilepsja i padaczka. Przypomnijmy, że tą samą chorobą obdarzył również w Idiocie kniazia Lwa Myszkina, człowieka całkowicie pięknego, po rosyjsku położycielno-прекрасного. A więc kogoś, kto jest jakby alter ego Chrystusa. W Biesach to podejrzenie pada na Kiryłowa, podejrzewa go o początek tej choroby Szatow, który zachwycony jego szczodrością w chwili próby, którą przechodził właśnie sam Szatow, mówi: gdyby Pan zrzekł się swoich strasznych fantazji i ateistycznych bredni, co by z Pana był za człowiek? Czy Fiodor Dostojewski próbuje go bronić, wprowadzając pewne nieścisłości w trakcie śledztwa, w relacji z tego śledztwa, które interpretatorzy tłumaczą w ten sposób, że być może to nie Smierdiakow zabił, a tylko przyznał się w wyniku choroby i nie wiadomo dlaczego, być może po to, aby powstały następne tomy książki. Czy Smierdiakow, choć wyglądał na obłąkanego, nie mówił prawdy, czy kłamał? Przyjmijmy, że powiedział prawdę, że rzeczywiście zabił Fiodora Pawłowicza Karamazowa, swojego biologicznego ojca. Jak wobec tego bronić Smierdiakowa? Jak wątpić w to, że jest zdrajcą? Dostojewski chce nam powiedzieć, że być może Paweł Fiodorowicz nie zasłużył na samo miano zdrajcy ojczyzny, choć jego słowa są rzeczywiście słowami zdrajcy. Jak rozumieć tę różnicę, to rozdzielenie? Zdrada i ojczyzna to dwa pojęcia, które próbują jako pojęcie opisać dwa podstawowe, egzystencjalne, więc dotyczące każdego z nas, być może wydarzające się w życiu każdego z nas. Taką zdradą jest grzech, zdradą religii, którą wyznajemy na przykład. Doświadczenia w życiu każdego człowieka. Na czym one polegają? Jakie są główne cechy zdrady? Przypomnijmy w skrócie, na czym polega podobieństwo zdrady Smierdiakowa do zdrady Judasza. Obaj zdradzają bliskiego sobie człowieka. Judasz zdradza Chrystusa, swojego mistrza, przez którego został wybrany i obdarzony zaufaniem. Smierdiakow zdradza ojczyznę i ojca, który ufał mu bezgranicznie. Kolejna cecha to ta, że czynią to dla pieniędzy, ale tak zdobyte pieniądze odrzucają, nie korzystają z owoców swojego przestępstwa, z owoców swojej zdrady. Przyznają się do zbrodni. Obaj. Judasz wyznaje: zgrzeszyłem. Smierdiakow przyznaje się do zabójstwa przed Iwanem, choć ten go w chwili rozmowy o to nie podejrzewał. Obaj popełniają na końcu samobójstwo, wieszają się, choć nie są przecież do tego zmuszeni. Nic im nie grozi. Ojczyzna. Pojęcie ojczyzny i doświadczenie. Czym ono jest? To doświadczenie to jedno z najbardziej konkretnych, jakie wydarza się w naszym życiu, od narodzin do śmierci. To doświadczenie rodziny, a więc tego ojca i matki. To doświadczenie języka, którym zaczynamy mówić. To doświadczenie kultury, w której się wychowujemy. Religii.
To doświadczenie trwa całe nasze życie, ono jest zmienne. Najważniejsze w tym doświadczeniu są nasze relacje z innymi. A więc to wszystko, ojczyzna to to wszystko, czym my jesteśmy sami. Nie można uciec od ojczyzny, bo każda ucieczka od ojczyzny jest ucieczką od siebie samego. Dostojewski sam spędził sporo czasu za granicą, uciekał od wierzycieli i kosztów życia w Petersburgu. W Szwajcarii, we Włoszech było wtedy dużo taniej. Pojęcie idea ojczyzny to jedynie próba nazwania tego doświadczenia, które się wciąż zmienia, tak jak my się zmieniamy, więc jest to próba zawsze nieudana. Jest to próba odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy. Równie nieskuteczna, jeśli chodzi o swoją konkretność i zmienna. Zadajmy sobie pytanie, na czym polegała zdrada Judasza i czym różni się od zdrady ojczyzny Smierdiakowa. Kogo zdradził Judasz? Judasz zdradził przyjaciela. On sam go za takiego przyjaciela uważał, skoro był jego uczniem, i za przyjaciela uważał go Chrystus. Nie można przecież zdradzić wroga. Wroga można tylko pokonać, można zdradzić tylko przyjaciela. Czasem można zdradzić również siebie samego, robiąc coś wbrew wartościom, które uważają za słuszne, godne zachowania, godne istnienia. Zdrada więc dotyczy każdego, z kim jest ustanowiona szczególna więź, ta więź bliskości, i ta więź jest wzajemna. Przyjrzyjmy się losowi Smierdiakowa, na czym polegały jego więzi z bliskimi mu osobami. I porównajmy to z Judaszem. Dla Judasza ten bliski, Chrystus o nim tak określił w chwili zdrady, to ten, kto rękę ze mną macza w misie. To jeden z uczniów, który trzyma trzos. Traktowany jak przyjaciel do samego końca. Kiedy przyjdzie jako zdrajca wydać Chrystusa zbrojnym sługom arcykapłanów, Chrystus, wiedząc, że jest zdrajcą, wiedząc, że w tej chwili następuje akt zdrady, pozwoli się pocałować i zwraca się do niego: przyjacielu, po coś przyszedł. Zdrada jest zerwaniem tej więzi przez jedną ze stron. Smierdiaków. Kto jest ojcem Pawła Smierdiakowa? Więc jakby pierwszym obrazem i doświadczeniem ojczyzny, tej odczyzny po rosyjsku. Biologicznym ojcem jest najpewniej Fiodor Pawłowicz Karamazow, ten, u którego Paweł służy. Przybranym ojcem jest sługa, kolejny sługa Fiodora Pawłowicza, Grzegorz Wasiljewicz Kutuzow. Jaka była relacja każdego z nich? Przypominam, że ta relacja przyjaźni, ta relacja, w której może się wydarzyć zdrada, musi być wzajemna. Jak to wygląda w przypadku Smierdiakowa z każdej ze stron? Fiodor ufa bezgranicznie Smierdiakowowi. On sam już po śmierci Fiodora powie do Iwana: tylko mnie jednemu z całej ludzkości ufał. Gdy Fiodor zamyka się na noc ze strachu przed swoim synem Dymitrem, jedynie Paweł może do niego wejść. Czasem zamykają się razem. Fiodorowi wydaje się, że zasłużył na lojalność tego syna, nie syna,
To on przecież nadał mu nazwisko nawiązujące do jego matki, Smierdiakow. On je wymyślił. On również zgodził się na używanie jego imienia Fiodor w jego nazwisku. W Rosji szacunek okazuje się tak zwanym imieniem odojcowskim. Stąd Paweł Fiodorowicz, a więc syn Fiodora. Tak Smierdiakow jest nazywany przez tych, którzy chcą mu wyrazić szacunek. Paweł Fiodorowicz. To Fiodor, gdy Smierdiakow dostał ataku epilepsji po uderzeniu Grzegorza, wezwał lekarzy, by go leczyli i zabronił przybranemu ojcu bić go. Okazywał mu życzliwość drobnymi prezentami. Gdy zobaczył jego zainteresowanie książkami, odkrył mu dostęp do biblioteki, który zresztą szybko zamknął, gdy ten nie wykazał dostatecznego entuzjazmu. To Fiodor wysłał Pawła do Moskwy, by uczył się na kucharza, gdy dostrzegł jego obsesję dotyczącą jedzenia i czystości. Jaki jest stosunek Grzegorza do adoptowanego syna? Mówi o nim, że jest zrodzon z syna Czarciego, po rosyjsku to jest bies, i ze Sprawiedliwej, biesowy syn i prowadnicy. Stara się wychowywać syna tak, jak potrafi, w posłuszeństwie, stosując popularną do XX wieku metodę bicie i rózgi. Jednak przybrany syn nie odpowiada uczuciem. Grzegorz mówi, że rósł bez nijakiej wdzięczności, tak o nim powie. Gdy odkryje, że ten po kryjomu wiesza koty i odprawia nad nimi ceremonie pogrzebowe ubrany w prześcieradło, naśladując w ten sposób popa, stwierdził. Oczywiście wcześniej go boleśnie ukarał rózgami. Nie lubi on nas, potwór zatracony, i nikogo nie lubi, mawiał Grzegorz do Marfy Ignatiewny, swojej żony i przybranej matki Pawła. Coś ty za człek, zwracał się nagle wprost do Smierdiakowa. Żaden z ciebie człek, z mokrości powstałeś w łaźni, takiś ty. Trzeba przypomnieć, że Paweł narodził się właśnie w łaźni, rosyjskiej bani. Jego matka przeskoczyła płot i przyszła urodzić do bani na posesji Fiodora. Smierdiakow, jak się później okazało, nigdy mu nie mógł tych słów darować. A więc stosunek do Grzegorza, do Pawła jest stosunkiem krytycznym, surowym i on również nie kocha Pawła, bo ten nie odpowiada mu wdzięcznością na jego, a odpowiedzieć wdzięcznością Grzegorzowi to znaczy być posłusznym. Czego nie może darować Smierdiakow swoim ojcom? Nie tylko tego, że co powiedział Grzegorz. Smierdiakow nie może darować, i tu wracamy do fragmentu, którego częścią było to całej Rosji nienawidzę. Wcześniej, przed tymi słowami, Smierdiakow pokazuje, jakiej Rosji on nienawidzi i czym dla niego jest ta Rosja. Gdy ta mówi, jaki pan mądry, Maria Kondratiewna do Pawła, wszystko sam rozumiejący, przymilał się coraz bardziej głos kobiecy. Nie tego by mi ja jeszcze, nie tego dokazał, gdyby nie los mój nieszczęśliwy od samej kołyski. Ja bym w pojedynku zabił z pistoletu każdego, kto by śmiał utrzymywać, że podły jestem przez to,
że mu urodził się bez ojca z matki śmierdziaszczej. A oni tam, powiedzmy o tych narodzinach. Matka Śmierdziakowa to lokalna, jak to polskie tłumaczenie mówi, wariatka, lokalna szalona. Ale w języku rosyjskim jest używany termin jurodliwa, Gorodzkaja urodliwa, a więc jurodliwy to człowiek, który może być ułomny również psychologicznie, mentalnie, ale to człowiek, poprzez którego Bóg niesie jakieś przesłanie. Ten człowiek staje się jakimś wyzwaniem dla otoczenia, aby zwrócić uwagę na jakieś prawdy Boże. Pierwowzorami jurodziwych byli prorocy. Jeden z nich jadał pokarm na krowim łajnie, ktoś inny żenił się z prostytutką, która dalej wykonywała swój zawód. Omawiam to w innych filmach. Jurodliwa to szczególny stan bycia szalonym, który budzi szacunek otoczenia. Te osoby określa się jako błażenną, błogosławioną, a więc niewinną. I wymaga takiego stosunku jak do wysłańca Bożego. Ale przy okazji ona nie pachnęła pięknie, była osobą, która dla otoczenia śmierdziała i została nazwana śmierdzącą. Dalej. A oni tam w Moskwie w oczy leźli, bo Grzegorzowi Wasiliewiczowi, czyli przybranemu ojcu, zachciało się faktycznie wszystko wygadać. Więc ten los matki, ten los bycia synem osoby ułomnej, która nie mówiła, wydawała z siebie jakieś bełkotliwe dźwięki, ciąży za nim. To jest więź, którą przylepia do niego, którą sprawia, że nie może się od tej więzi Paweł nie może się oderwać i to otoczenie tę więź wiesza mu na szyi, jak kamień. Wyobrażam sobie, jak mogli się śmiać i drwić z niego inni uczestnicy kursów kucharskich, tej szkoły kucharskiej. Jak go poniżali, to poniżanie będzie tą cechą, która będzie budzić jego głęboki sprzeciw, jako niesprawiedliwość, ten los nieszczęśliwy od samej kołyski. Grzegorz beszta mnie, że ja niby to buntuję przeciw własnemu urodzeniu. Tyś jej łono rozdarł, łono łonem, a ja bym się chętnie dał zabić jeszcze w żywocie, byleby na ten świat wcale nie przychodzić. Grzegorz jest na tyle okrutny, że potrafi winić Pawła za śmierć swojej matki, bo umarła w czasie połogu. Po narodzinach wykrwawiła się. W bazarze nawet opowiadają tutejsi ludzie i mamusia pani też mi opowiadać zaczęła ze swojej wielkiej niedelikatności, że niby to miała kołtun na głowie i wysoka była na wszystkiego 2 arszyny i coś. Kołtun na głowie od niemycia włosów, 2 arszyny i coś to arszyn to 70 cm od końca palców do ramion. Około 71 cm, więc miała 140 cm i trochę to coś. Dalej. Dlaczego i coś, kiedy można po prostu powiedzieć i coś, jak wszyscy mówią? Żeby niby to z łezką było, z chłopską, chamską łezką, z chamskim uczuciem. Czy może rosyjski chłop dla wykształconego faktycznie człowieka mieć jakie bądź uczucie? Ciemny jest, to i uczucia mieć nie może,
bo jakem w maleństwie słyszał i coś, to bodaj bym ścianę gryzł, bodaj bym rzucił się na ścianę w oryginale. I słowa całej Rosji nienawidzę, Mario Kondratjewno. Takiej właśnie Rosji nienawidzi. Rosji prostego ludu, który dla tej łzawości, która jest taką formą prostego okrucieństwa, rozczulania się, które jest czymś poniżającym dla Pawła Smierdiakowa nad jego matką, nad jego losem. I to przypominanie mu ciągle, czyje dziedzictwo on nosi, właśnie tego nienawidzi. Uważa siebie za osobę wykształconą i dla niego jest to przykład niedelikatności, która być może dla innych ludzi z ludu nie jest tak odbierana. A więc Paweł pokazał, czego nienawidzi. To ten los Smierdiakowa sprawia, że on czuje się głęboko skrzywdzony tym piętnem. Ale oprócz tego coś, tej łzawości, tego przypominaniu, że pochodzi z matki spierdziaszczej, boli go pogarda, która go otacza, pogarda jego ojca Fiodora, który nazywa go durniem, mówi o jego lokajskiej duszy, gdy ten przedstawia swoje religijne poglądy, wątpliwości, teorie, nazywa go oślicą Balaama, która przemówiła, omówię to później w szerszym zakresie. Obraża go i poniża pogarda tych synów z prawowitego łoża. Ta pogarda wyraża się w określeniach woniuczy lokaj, a więc cuchnący lokaj, łajdak śmierdzący, nędznik regularnie są używane w jego przypadku. Tym boleśniejsze, że on, syn Fiodora, jest lokajem w obecności tych synów z prawowitego łoża. Oni wszyscy byli wychowywani przez tego samego Grzegorza, tyle że dwa inni nieśli ze sobą dziedzictwo innych matek. Tak mówi o tej pogardzie, którą okazał mu Iwan Fiodorowicz. Maria Kondratjewna w tej samej rozmowie: przecież sam pan mówił, że szanuje pana Iwana Fiodorowicza, jednego z synów, a on mnie nazwał cuchnącym lokajem. Ano jemu się zdaje, że ja mogę buntować, ale bardzo się pomylił. Gdybym tylko miał w kieszeni jaką sumę, to by śladu mego tu nie było już od dawna. To marzenie o tym, żeby uciec od złych ludzi, ono towarzyszy mu aż do śmierci, ale uciec nie będzie potrafił, nie potrafi uciec od swojego losu. To marzenie odziedziczył po Marfie, która była jedyną pozytywną osobą w jego życiu. To ona sprawiła, że była tą osobą, która jedynie dobrze się do niego odnosiła, była dla niego dobra. W innym fragmencie dalej Dmitr, drugi z synów, będzie mu wciąż groził śmiercią, domagając się go współpracy przeciwko ojcu, a po jego powieszeniu się wykrzyknie w sądzie: psu psia śmierć, po rosyjsku sabakie sabacza śmierć. I ten sam Dymitr z tą pogardą dla lokaja, dla samego Pawła, jest właśnie przykładem pewnej
lokajskości, tego poniżenia bycia lokajem, które on nosi na sobie. Ciąg dalszy. Przecie Dymitr Fiodorowicz względem rozumu i zachowania gorszy od niejednego lokaja i goły też i nic nie umie robić, a mimo to każdy go szanuje. Ja, dajmy na to, jestem faktycznie tylko parzygnat, kucharzyk. Jakby mi szczęście dopisało, to bym mógł założyć restaurację na samej Piotrowce w Moskwie, bo gotuję specjalnie, a nikt w Moskwie prócz cudzoziemców nie umie podawać specjalnie. I rzeczywiście Paweł ma talent kucharski, gotuje wyśmienicie. Ten talent słynie wśród wszystkich gości jego pana Fiodora i biologicznego ojca. Dalej. Dymitr Fiodorowicz to goły chłystek, a przecież gdyby wyzwał na pojedynek jakiego najpierwszego hrabskiego syna, to ten by zaraz poszedł i tu jego ból, a czymże on lepszy ode mnie, proszę pani, bo nie przymierzając znacznie jest ode mnie głupszy. A ileż to on pieniędzy zmarnował przez nijakiej potrzeby. Paweł Spierdiakow widzi, że ci, którzy nim pogardzają, którzy nazywają go lokajem, sami wyrażają swoim zachowaniem, swoim życiem to wszystko, za co ludzie chcą nienawidzić i pogardzać lokajami i samym Smierdiakowem. Do Iwana w innym miejscu, przyznając się już do zbrodni, Paweł Smierdiakow powie: Pan mnie całe życie uważał za robaka, a nie za człowieka. Ten sam Iwan, intelektualista, uderzy go. Aljosza, trzeci z synów, seminarzysta, traktuje go jak powietrze. O czym jeszcze milczy Smierdiakow, a dobrzy ludzie z otoczenia o tym mu na pewno opowiedzieli, utrwalając tę więź ze zmarłą matką, tę więź, od której chciałby uciec, tej ojczyzny, tej macierzy, o której chciałby się uwolnić, bo to dziedzictwo jest dla niego poniżające, jest źródłem nieustannego cierpienia i bólu. O czym milczy? Milczy o gwałcie na śmierć jaszczej, na tej bezbronnej i ułomnej kobiety. O tym, że ona umiera podczas porodu. A mimo to Grzegorz broni Fiodora, twierdząc, że to nie on jest winien tego przestępstwa, gwałtu, przez tej zbrodni na jurodziwej, a więc na kimś, kto jest posłany przez Boga. Więc gwałt na jurodziwej to jakaś forma świętokradztwa. Grzegorz broni swojego pana, wskazując na samą matkę. To ona sama winna, powie w pewnym miejscu. Ona jest gałganica po polsku, a po rosyjsku jest niskaja. Niska w sensie moralnym, więc bez zasad moralnych. Wini więc ofiarę za czyn przestępcy. Czy dlatego Paweł Smierdiakow w dzieciństwie powtarza wobec tego ogromu zła, o którym się dowiaduje, w którym uczestniczy, powtarza to podświadomie zabijanie ojca, zabijając koty, i to chowanie ich na sposób religijny, bo matka była tą jurodziwą. Nie wiemy, to już jest głębsza psychologia, ale Dostojewski daje nam pełne prawo do snucia takich rozważań. Z punktu widzenia
Pawła nazwisko to jednak piętno. Tak piętnowano bękartów, tych, którzy się narodzili z nieprawego łoża. Nadawano im miano matki, a to jeszcze miano matki, która jest przezwiskiem, która jest negatywnym, poniżającym określeniem, a więc śmierdziakow, a więc syn śmierdzącej. Była to powszechna praktyka. Czasem jeśli ktoś był Trubieckim, dostawał wtedy, kiedy bękart był wyższego pochodzenia, zostawiano pół nazwiska i nazywał się Biecki tylko, nie Trubiecki, a Biecki. Były jeszcze inne sposoby piętnowania takich dzieci, jak gdyby to one były winne za to, co czynili ich rodzice. Być może była zatem taka okrutna forma znęcania się, ostrzeżenia dla dorosłych. Zobacz, jak będzie piętnowane całe życie twój syn, twoje dziecko, ale to budzi mój, na pewno państwa, oburzenie. Nazwisko było piętnem dla Pawła, nawet gdyby nie było to nazwisko Śmierdziaszczego. Byłoby to nazwisko matki, a nie nazwisko Karamazow, a więc nazwisko ojca. Postawa Fiodora jest postawą takiego okrutnego błazna. Fiodor jest określany jako błazen. Ludziom niektórym podoba się jego błazeństwo, bo w każdym błazeństwie jest jakaś nutka prawdy i Fiodor drwi sobie z prawdy, kpi z tego, co najcenniejsze. Daje swoje imię, pozwala, aby on się nazywał Paweł Fiodorowicz, a więc syn Fiodora, ale nazwisko daje Śmierdziakow. Oprócz tego czyni go swoim własnym lokajem, uczynić syna swoim własnym lokajem w obecności innych synów, którzy tymi lokajami nie są, którzy są uznawani za tych synów prawidłowych. Czym jest jeszcze ojczyzna, ta, której nienawidzi, ta Rosja, której nienawidzi Śmierdziakow, ta jedyna, którą zna, którą pozwolili mu poznać, którą pozwoliło mu poznać jego otoczenie, to rozpusta, Rosja rozpusty. W tym nie różni się od innych, jak powie wcześniej. Chce pani wiedzieć, to powiem pani, co do rozpusty, to zagraniczni ludzie zupełnie podobnie są do naszych. Szelmy jedne i drugie, tylko że tamci chodzą w lakierowanych butach, a nasz łajdak siedzi po uszy w śmierdzącej biedzie. Wciąż to śmierdzenie jako taka jego obsesja. On będzie obsesyjnie dbał o czystość, będzie się świetnie ubierał, będzie się perfumował, wydawał większość swojego, jak pisze Dostojewski, wynagrodzenia właśnie na pomady, perfumy, czystość, stroje. Śmierdzącej biedzie i dobrze mu z tym. Rosyjskich ludzi powinno się trzymać pod batem, jak słusznie mówił wczoraj Fiodor Pawłowicz, chociaż to wariat, jak i wszyscy jego synowie. Paweł uważa Fiodora za wariata, tak jak innych czynów, a więc niespełnych rozumu. Rozpusta. Czy ta rozpusta, którą widział, czy ta rozpusta, ten gwałt na jego matce, rozbawionego błazna, który chciał zadrwić z biednej kobiety i z Boga, bo była przecież uważana za błażenną, czy ta jego rozpusta nie sprawiła, że, i to znów domysły, pole do interpretacji, ale Dostojewski umiejętnie daje nam do myślenia, mówiąc, że Paweł po powrocie z Moskwy postarzał się nieproporcjonalnie do swojego wieku, pożółkł i zaczął przypominać Skopca. Przypomnę, że Skopcy to wrogowie, to sekta religijna w Rosji, wrogowie seksualności. Uważają, że całe zło jest właśnie od
naszej płci, dlatego dokonywali autokastracji, dlatego też czasem dokonywali jej przymusowo na różnych imprezach i wtajemniczeniach z zaskoczenia. I być może to już domysły moje, bo Dostojewski kilkakrotnie opowiada o tym wyglądzie skopca, o tej pożółkłej twarzy, zestarzeniu się. Być może również jego ten los spotkał dobrowolnie, jako odrzucenie tej seksualności, tej rozpusty, z której on się narodził, a być może przymusowe, jako wyraz kolejnego poniżenia dla niego syna śmierdziaszczej. Paweł nie interesuje się kobietami, choć one interesują się nim, pachnącym, dobrze ubranym, z talentem gotowania, logicznie się wypowiadającym. Marfa, jedyna osoba, o której powie, że była dla niego delikatna od samego urodzenia. Fiodor, mówiąc o Moskwie, o restauracyjce, chce zrealizować jej marzenie. Ale wtedy, gdy będzie mógł, gdy będzie miał pieniądze, nie zrobi tego. Mierdziakow chciał uciec od tej sytuacji, od swojego losu. Chciał uciec do Francji. Chciał otworzyć tę swoją restauracyjkę. Na to były mu potrzebne pieniądze, ale gdy je zdobędzie, nie wykorzysta ich. Ojczyzna i macierz, odcizna i rodzina. To dwa doświadczenia konkretne. Gdy Paweł Śmierdziakow mówi: nienawidzę Rosji, to znaczy, że nienawidzi siebie samego, swojego losu, syna śmierdzące, nienawidzi okrucieństwa społeczeństwa, które nim pogardza. Gdy mówi o skasowaniu, o unicztożeniu po rosyjsku, a więc unicestwieniu wszystkich żołnierzy, to być może obrazem tych żołnierzy jest dla niego Dymitr, ten z postawą lokajską, w końcu oficer, żołnierz, ten, który grozi mu śmiercią i pogardza nim, a moralność to moralność ojca i tych wszystkich, którzy nim pogardzają, ich głupota. Czy ma prawo nienawidzić takiej właśnie ojczyzny? Czy my takiej ojczyzny byśmy sami nie nienawidzili? Być może przyznalibyśmy sobie takie prawo. Ale nawet słowo o nienawiści całej Rosji, nienawidzę Marię Kondratiewną, Paweł Śmierdziakow nie wypowiada jako pierwszy w tej powieści. Tak on je powtarza, a słyszał je podczas rozmowy, do której się już odnosi, mówiąc, że rosyjskich ludzi powinno się trzymać pod batem, jak słusznie mówił wczoraj. I kto to powiedział? Przeczytajmy ten cytat o nienawiści kogoś, kogo ja uważam za właściwego zdrajcę ojczyzny. A Rosja to świństwo. Przyjacielu drogi, gdybyś ty wiedział, jak ja nienawidzę Rosji, to znaczy nie Rosji, ale wszystkich tych świństw, a zresztą może i Rosji. Tout cela c'est de la cochonnerie, a więc po francusku to wszystko jest świństwo. Wiesz co ja lubię? Lubię dowcip. Te słowa o tym, że nienawidzi Rosji i tego wszystkiego, że Rosja to świństwo, cochonnerie po francusku, wypowiedział Paweł Fiodorowicz Karamazow, biologiczny ojciec Pawła Śmierdziakowa, tego, którego zabije. Powstają pytania, kto jest prawdziwym zdrajcą. Czy to Paweł, czy Fiodor
Pawłowicz. Dlaczego zdrajcy odrzucają pieniądze wtedy, kiedy mogą nimi dysponować, choć przecież wydaje się, że zdradzają dla pieniędzy? Dlaczego popełniają samobójstwo, chociaż nikt im nie zagraża? Ale o tym już w następnym spotkaniu i tu wyraźmy się z szacunkiem, z Pawłem Fiodorowiczem Smierdziakowem. Dziękuję.